Witam wszystkich. Jak widzicie, główny projekt wrócił na salę. Pacjent już się znajduje. Pierwszym etapem będzie demontaż tego silnika, ponieważ jak już wiecie z poprzednich filmów, mamy tutaj nowe serce. Przez zmianę projektu musi nastąpić kilka zmian. Się przykurzył trochę. A dokładnie zamiast tego koła, tu takiego wyważenia tutaj, będzie zamontowana pompa wspomagania. Do tej pompy powinno być tutaj jeszcze jeden otwór, gdzie ona powinna być przykręcona. Jak widzicie, w tej obudowie rozrządu nie ma tego otworu, a więc możliwości, żeby zamontować pompę wspomagania. Więc muszę wymienić całą tą osłonę rozrządu. Oprócz tego muszę wymienić pompę, ponieważ to jest nowsza pompa, to akurat jest z 78 roku, ale w pompie z tamtego samochodu w tym miejscu jest taki uchwyt. Jest on do montażu sprężarki klimatyzacji. Oprócz tego ta pompa w tym miejscu jest dłuższa o 1,5 cm. Co za tym idzie, musiałem zmieniać wszystkie koła, bo był problem z paskami, alternatorem, więc będzie zmieniona pompa, obudowa, no i wszystkie koła będą zamontowane z tamtego samochodu, więc będę musiał rozkręcić jeszcze raz miskę olejową, ściągnąć osłonę, pompę, założyć tamtą osłonę, tamtą pompę, albo zregenerować tą pompę, bo nie wiadomo, w jakim ona stanie jest. Ta jest nowa, a ta pompa nie wiadomo, w jakim jest stanie. Dopiero po zdemontowaniu można będzie określić jej stan. Nowa, czy znaczy regenerowana w Stanach kosztuje około $260 plus koszt wysyłki i podatki. Ale znalazłem zestaw naprawczy za $60 plus koszt wysyłki, więc jeżeli pompa będzie w słabym stanie, będzie regenerowana. To jest ta obudowa, o której mówię, rozrządu. Na dole teraz słabo widać, ale tam za kołem znajduje się pompa wspomagania. No tak jak mówimy, zaczniemy od demontażu tego silnika. Będę chciał wyczyścić, pomalować całe wnętrze tutaj, komorę silnika. Chłodnica idzie do regeneracji, bo jest dziurawa. I co? Zaczniemy od demontażu przewodów. Trzeba będzie odkręcić kolektory od rur wydechowych, skrzynię biegów od silnika, hydrokinetyka od koła zamachowego. No i jak widzicie, u góry mnóstwo przewodów od wspomagania, od klimatyzacji. Tutaj jeszcze jako ciekawostka, z pompy wspomagania są napędzane wycieraczki. W tym miejscu to wchodzi tam do silnika wycieraczek. Więc co? Zaczynamy projekt Mercury 3. Mark 3, przepraszam. A więc silnik mamy wymontowany. Jest teraz tutaj bardzo dużo pracy. Skrzynia na wyciek.
widać olej ze skrzyni. Więc też trzeba będzie ją remontować. Tutaj mamy silniczek. Zdemontowana już obudowa. Pompa. Tutaj już pompa jest wypiaskowana, pomalowana. Koło też z tego silnika, który muszę zmienić, tak jak mówiłem. Tu jest balancer ten, który Wam pokazywałem. Rozrząd też jest przestawiony. W ogóle ten rozrząd jest tak luźny, że nadaje się tylko do wymiany. I tutaj jest mój silnik. Też już zdemontowałem pokrywę rozrządu i pompę. Chcę Wam pokazać różnicę. To jest właśnie pokrywa rozrządu z późniejszych lat, a ta jest z wcześniejszych. Jest teraz srebrna, ponieważ malowałem to jakiś czas temu. Firma, która robiła spreje do zacisków, zmieniła kolor ten niebieski i nie chciałem, żeby był silnik w dwóch odcieniach niebieskich, więc teraz z przód będzie srebrny. To jest uszczelka gumowa. To nie jest o-ring, ponieważ tu wchodzi pompa na stałe, ona się nie kręci, jest przykręcana i w środku jest mały wałek, który się obraca razem z wałem korbowym, napędzany z wału korbowego pompa wspomagania i właśnie tym się różni. Tutaj jest o-ring, gdzie kręci się balancer. Wał po prostu jest taki sam, tyle że zdemontowali pompę wspomagania z tego miejsca, co montowana jest z boku silnika. I zamiast tej pompy założony jest taki balancer, który tutaj właśnie jest w tym uszczelnieniu. A to jest stary typ. Ogólnie problematyczne, żeby to dostać. Kupić nawet taką obudowę. Ta uszczelka kosztuje prawie 400 zł po przywiezieniu jej. Oprócz tego, nie wiem czy widać, w tym miejscu była uszkodzona płaszczyzna. Ja to uzupełniłem klejem dwuskładnikowym, odpornym nawet na paliwa. No i splanowałem to papierem ściernym na klocku. Wyfrezowałem kanał. Myślę, że będzie to trzymało też, więc biorę się do składania swojego silnika. Teraz będzie srebrny przód. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W chwili obecnej pokrywa założona, pompa paliwa, pompa wody. Założyłem również podciśnienia. No, z tą srebrną pompą i obudową też fajnie wygląda. Założony już jest termostat i krucie z wody. Termostat się znajduje pod nim. Pozakładane są krótce do wody, do ogrzewania, podciśnienia, czujnik temperatury, podciśnienie skrzyni biegów i hamulca. Wszystko to powkręcałem na silikon, na teflon. Tu jeszcze widać. Będę chciał to poobcinać, żeby tak ładnie, estetycznie wyglądało. Kruciec do wody jest przykręcony na, czy obudowa termostatu, tak? Jest przykręcona na 7 Nm, dwie śruby. Pompę i obudowę rozrządu już Wam mówiłem kiedyś, jak ją przykręcałem w poprzednich filmikach. Jest to 22 Nm. Miska, te dwie ostatnie duże śruby to było 14 Nm. I ta jedna mniejsza to jest
11 Nm. Pompa paliwa jest przykręcona na dwóch śrubach, 32 Nm. No co, progres jest, przesuwamy się do przodu. Jeszcze będę musiał przespawać kolektor, ale to już później Wam nagram filmik. Tutaj też pozmieniałem zawór termostatyczny z czujnikiem temperatury płynu. Czujnik powinien być tutaj. Tutaj powinien być zawór, albo tutaj w budowie termostatu. Ale ze względu na to, że właśnie tak dosyć estetycznie robię ten silnik, to chcę również pozbyć się przewodów, żeby było ich tutaj jak najmniej. Z tego krótca jeden przewód będzie szedł do gaźnika. On działa na zimnym silniku. Drugi przewód, no wiadomo, jest zasilający z podciśnienia. I trzeci przewód idzie do aparatu zapłonowego. W momencie, kiedy silnik się już zagrzeje, to on się otwiera i zmienia kąt wyprzedzenia zapłonu. No i chcę, żeby tych rurek było jak najmniej, ponieważ w Lincolnie jest ich naprawdę mnóstwo. Więc będę chciał w jakiś sposób posprzątać trochę na tym silniku. Nie wiem jak Wam, mi się podoba.